Jakiego rzędu zysków tutaj będziesz oczekiwał? Liczymy, że 400-450 funtów miesięcznie powinien. Dom był w stanie, no, można powiedzieć, delikatnie opłakanym. Że ktoś zrobi wam plantację marihuany i wezmą was tutaj pod lupę, że wy macie coś z tym wspólnego. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Dowbusz, to jest nasz kanał na YouTubie, gdzie dzielimy się informacjami z dziedziny biznesu oraz inwestycji. Ja sam osobiście zajmuję się głównie inwestowaniem na brytyjskim rynku nieruchomości. Są to głównie inwestycje w domy, ale też mamy projekty deweloperskie, gdzie budujemy osiedla, bloki mieszkalne i głównie to jest to, czym ja się na dzień dzisiejszy zajmuję. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będziemy dzielić się z Wami informacjami na temat inwestowania na droższych rynkach nieruchomości. Na dzień dzisiejszy przyjechaliśmy z północy, to jest 3 godziny od nas, do samego Bristolu. I w Bristolu spotkamy się z Irkiem. Irek jest naszym wykładowcą, którego możecie poznać na naszej stronie www.dowbushproperty.com, zakładka Rent to Rent. I jest to, słuchajcie, kolejna inwestycja Irka, która właśnie jest pozyskana strategią Rent to Rent. Dzisiaj mam, słuchajcie, ze sobą również tableta, bo na jednym z naszych ostatnich odcinków, gdzie tytuł był Inwestycja na piękne oczy, zapomniałem, słuchajcie, my zawsze nagrywamy to na żywioł, tak? Tutaj nie ma cięć, nie ma tutaj efektu Hollywood, po prostu wchodzimy, mówimy i tak jak wychodzi, tak po prostu to dostajecie. Staramy się, żeby było zawarte jak najwięcej informacji, dlatego też czasem szybko mówię, żeby po prostu nadążyć z tematem i żeby jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie tutaj dodać. Jakub się śmiał, gdy miał jeszcze mówić powoli, to te odcinki by nie trwały pół godziny, aby trwały 2 godziny. Więc ja zawsze się staram jak najwięcej powiedzieć, ale przez to, że ostatnio zapomnieliśmy o paru rzeczach, paru ważnych rzeczach, w przypadku właśnie inwestycjach na mieszkania, prosiłem Paulę, żeby odpisała w komentarzach, dała resztę informacji co do service charge'u, ground rentu, leaseholdu i innych rzeczy. Dlatego teraz mam ze sobą podpowiedź, która będzie mi pomagała, żebym nie zapominał o ważnych, kluczowych faktach. Zdarzyło się to raz, ale już nie zdarzy się drugi. Więc zapraszam Was na kolejny ciekawy projekt. Dzień dobry, witamy. Cześć, witam Was. Chodźcie do środka. Cześć Irek. Witam, Dawid. Cześć Ewa. Okej, jak zwykle. Pełni energii, młodzi, piękni. Wejdźcie do środka, zamkniemy drzwi. Tak jak mama zawsze uczyła, drzwi zawsze muszą być zamknięte, tak? Tak. No, nawet jak jesteś w bezpiecznym, słuchajcie, sąsiedztwie, zawsze zamykaj na klucz, bo nigdy nie wiesz, kto tutaj chodzi dzisiaj, łapie za klamki i szuka szklanki cukru, tak? Czy czego innego tam się szuka. Już tak mówię, słuchajcie, w przenośni, no bo jednak mam też taki odcinek na temat przestępczości włamań. I to, słuchajcie, no nie znika. Dalej, czy to kraje zachodnie, czy w Polsce, dalej są po prostu ludzie, którzy mogą Was okraść. Tak, uczyli mnie tak od dziecka, tak, słuchajcie, ja Was też teraz nauczę. Trzeba uważać. Trzeba uważać, tak. Drzwi zamykać na klucz, tak? Więc tak, Irek, to jest, słuchajcie, kolejny odcinek z Irkiem. Mam już coraz większe portfolio filmów związanych z Twoimi inwestycjami oraz z inwestycjami również Twoich absolwentów, którzy działają strategią Rent to Rent. Powiedz, Irek, na początek, gdzie my dzisiaj jesteśmy, co to jest za nieruchomość?
Dzisiaj jesteśmy w Bristolu. Jest to nieruchomość w bardzo dobrym rejonie Bristolu na Filtonie i jest to 3-bed house, który po prostu wynajęliśmy nie tak dawno od landlorda. Jest to o tyle też dobra inwestycja, ponieważ landlord, z którym nawiązaliśmy kontakt, podpisaliśmy umowę, posiada ponad 50 nieruchomości, więc liczymy na to, że po tej pierwszej będą po prostu kolejne, czyli dodamy sobie... A co historia pokazała wiele razy, jak łapaliście landlordów już z większym portfoliem nieruchomości, czy ty, czy twoi studenci, to nie kończyło się na jednym, tylko jak widzieli, że działa ta współpraca, jest płacone na czas, dom jest w lepszym stanie niż go oddawali, zaczynają oddawać resztę nieruchomości. Tak, często takim pierwszym pozytywnym aspektem jest to, że najczęściej też o tym mówimy, że po przygotowaniu takiej nieruchomości, czyli takim odświeżeniu, zapraszamy landlorda, pokazujemy mu nieruchomość. Najczęściej jest efekt wow z jego strony, bo nie zdarza się tak, żeby tenant, który wynajmował od niego nieruchomość, przygotowywał mu i remontował mu ten dom w takim stanie, jak my robimy. Chyba że tenanci pochodzą z centralnej bądź wschodniej Europy. Tutaj, słuchajcie, jest tak, taki... tu jest większe prawdopodobieństwo. Taki, słuchajcie, tip, warto, po prostu są różne kultury i kultura centralna i wschodnioeuropejska jest taka, że ludzie dużo bardziej dbają o domy, nawet jak nie są to ich nieruchomości. Widać, że czegoś nas uczono tutaj w naszych rodzinnych... Bardzo pozytywnego. Bardzo pozytywnego w naszych rodzinnych krajach, że dbają o cudze tak jako swoje. I często jest tak, słuchajcie, mieliśmy nawet taką historię z Mirosławem Kardasz, gdzie lokator po prostu wymienił mu podłogi, tak? Bo chciał, na przykład tam były wykładziny, on chciał mieć panele, więc zamontował sobie w całym domu nowe panele, odmalował dom, położył sobie płytki. Dom brał w takiej jakości, jaki był. Był dom dalej w dobrym stanie, ale on zrobił jeszcze lepszy stan, tak? Więc to jest tak fajne, jeżeli mamy do odpowiednich tenantów, że mogą właśnie... Ale to wiesz, ja dodać coś od ciebie. Jeszcze ci dodam jedną rzecz, bo mamy bardzo często takie sytuacje, że jak landlord słyszy, jakie jesteśmy narodowości, to od razu plusujemy. Bardzo często on miał dobre doświadczenia na przykład z Polakami i wie, że jest wielce prawdopodobne, że po prostu zadbamy o niego nieruchomość. Więc to rzeczywiście to coś ta kultura ma tutaj do siebie. Więc co, Irek, może pokażesz... Może ja zapraszam i pokażę dom. Dom był w stanie, no, można powiedzieć, delikatnie opłakanym, więc w momencie, kiedy podpisaliśmy umowę, zaczęliśmy tutaj taki delikatny refurbishment, który polegał na tym, że przemalowaliśmy cały dom, sufity, ściany, niektóre kilka razy, położyliśmy tapety. Design to tutaj ręka Ewy, która po prostu czuwała nad tym, żeby to ładnie wyglądało. Plus wymieniliśmy drzwi wewnętrzne, klamki, te drzwi były niezbyt przyjemne, z klamkami na wysokości szyi, więc to tak trochę śmiesznie wyglądało. Część kosztów na szczęście udało nam się po prostu przerzucić też na landlorda, bo chociażby wymiana drzwi zewnętrznych, które wyglądały fatalnie i pewnych rzeczy, po prostu pewnych elementów na ogródku, podzieliliśmy się tymi kosztami. Zapraszam może dalej. Ja już sobie wyobrażam, tak? Wiesz co, z tymi drzwiami to pewnie wujek dobra rada, tak? Który przyjdzie, zrobi za darmo albo za pół ceny i wtedy wychodzą takie kwiatki właśnie, jak to mówisz, że klamka na wysokości szyi. Tak, ale tak to dokładnie albo wujek dobra rada, który jest elektrykiem i potem przychodzisz do takiego domu i gdzieś tam szukasz tego kontaktu, żeby włączyć światło, tak? Że nie przy wejściu na przykład różne takie cuda. Sporo takich elementów, bo dom był zaniedbany. Dom był generalnie zaniedbany i były nawet takie kwestie, jak chociażby zamówiliśmy tutaj znajomego, który nam wymył wszystkie okna, wyczyścił rynny i po prostu wyczyszczenie tej rynny, poprawienie rynny spowodowało to, że masa wody, która spadała na ścianę i powodowało to, że ta ściana była coraz bardziej mokra, po prostu już tego nie ma. Czyli koszt raptem 70 funtów i problem rozwiązany. Koszt 70 funtów, a niestety w tym kraju, nie wiem czym to jest spowodowane, być może z bezstresowym życiem i tym, że łatwo wszystko wszystkim przychodzi, no, stopa życia jest znacznie wyższa niż w większości świata. Ludzie no, po prostu podchodzą niedbale troszeczkę i nikt nie zwraca uwagi na to, że trzeba zlikwidować przyczynę. Co tak wydaje mi się, że w naszym kraju jest no, takimi rzeczami bardzo oczywistymi, tak? Że no, muszą być dachówki, uzupełnione rynny, bądź po prostu jak jest gdzieś kapiąca rura, trzeba ją po prostu naprawić. Tutaj niestety to działa to tak, że są 3 czy 4 warstwy tapety i to nie dlatego, że ktoś lubi sobie dekorować dom na nowo,
tylko dlatego, że trzeba po prostu tego grzyba po raz kolejny zasłonić. On dalej tam jest. On dalej tam jest Tak. no niestety, ale kolejna warstwa tapety nie zwalczy przyczyny, tak? Wystarczy, tak jak tutaj Irek powiedział, 70 funtów za wyczyszczenie rynny i już mamy problem tak naprawdę z głowy, już woda nie cieknie po ścianie, bo tutaj dachy spadziste nie są takie jak w Polsce, czyli dach zazwyczaj w Wielkiej Brytanii kończy się na równo z ścianą, przez co jak nie ma rynny, to od razu ta woda zawsze cieknie bezpośrednio, bezpośrednio od razu po ścianie i mamy z tego później konsekwencje, tak? No, domy tracą na wartości. Ja się zawsze śmieję, że jak my, czy tam nasi tutaj czempioni, którzy dla mnie pracują, widzą dom z grzybem, to się wszyscy cieszymy, tak? No gdzieś, gdy ktoś idzie, jest przerażony i nie chce kupić i tak robi większość kupujących, tak my mamy uśmiech od ucha do ucha, bo wiemy, że będzie mniejsza konkurencja i będzie łatwiej taką nieruchomość kupić. To co, zobaczmy co w kuchni zrobiłeś. Słuchajcie, zasada jest taka, bo to jest rent to rent, czyli... Tak, to jest rent to rent, więc my nie kupujemy tej nieruchomości, więc bardzo mocno musimy uważać na koszty. I bardzo często wygląda to w ten sposób, że malujemy nieruchomość, kładziemy tapety, tutaj wykładzinę najczęściej czyścimy. W kuchni na przykład te szafki tutaj u góry były w bardzo opłakanym stanie. Wystarczy je pomalować, zmienić uchwyty i po prostu wyglądają w tym momencie jak nowe, a nie jest po prostu duży. No bo kuchnia wygląda w całkiem dobrym stanie, tak? Tak. A mały drobny zabieg. Jest tak, że jak wchodzisz pierwszy raz do takiego domu, to najczęściej człowiek ma takie wrażenie, że najchętniej by się odwrócił na pięcie i wyszedł. Tak I podobną sytuację miał landlord, ponieważ oddał tą nieruchomość do agencji i agencja gdzieś nie mogła tego domu wyjąć z uwagi po prostu na słabą jakość. Więc my już wiemy, bo nie jest to nasz pierwszy tego typu dom właśnie, że niedużym nakładem można zrobić bardzo fajne rzeczy i ten dom wygląda przyjemnie, a dzisiaj przed naszym spotkaniem już mieliśmy tutaj też, bo wysądowaliśmy sobie, zrobiliśmy pierwszy viewing, przyszła para, oglądali dom i powiedzieli po prostu, że od 2 tygodni szukają w tym miejscu domu i to jest pierwszy dom, który im się podoba, tak? Więc to też daje nam odpowiedź. To co, zobaczymy może zapraszam dalej. Górę? Nie wiem, czy tu już w środku byliśmy w salonie? Jeszcze nie. Tu jest kolejny taki reception room i tak jak można zauważyć, przemalowane ściany, sufity. A co z podłogą? Podłoga była kosmetycznie tutaj wyczyszczona. Aha, czyli już była taka, tak? Ona już taka była, ona już na szczęście taka była, ale na przykład były takie kwestie jak chociażby czujki tutaj właśnie w sufitach, które były stare, żółte, kwadratowe, więc wystarczy je po prostu wyrzucić, wymienić na nowe, które już są robi ładnie wyglądają i po prostu działają też bez zarzutu. Chodźcie na górę. I zapraszam na górę. Puśćmy gości przodem. Proszę bardzo. Więc tak. Podchodząc do takiego remontu, słuchajcie, to na pewno nie będziecie inwestowali tak jak na przykład w dom dla siebie, bo kontrakt jest załóżmy podpisany wtedy z takim landlordem, w tym przypadku, o ile dobrze pamiętam, na 5 lat. Tak, dokładnie na 5 lat. I wiadomo, jeżeli wy na przykład kupujecie dla siebie dom, to już możecie załóżmy zdecydować, że będziecie chcieli wymienić stare na przykład grzejniki. I zobaczcie, to jest to, co ja zawsze wam powtarzam. Tutaj nie ty będziesz płacił za rachunki, więc no tak naprawdę jest zbędne, żeby sobie robić dodatkowy koszt w postaci hydraulika, który ten grzejnik będzie musiał po naszemu zrobić, czyli przenieść pod okno, żeby była też dobra inna kondensacja tutaj powietrza, cyrkulacja, tak. No i to jest, słuchajcie, jakby nie patrzeć w tym kraju zawsze jedno z wielu wyzwań, bo jak macie załóżmy na pokoje, na HMO wynajem, to ktoś postawi sobie okno przy łóżku, no i od łóżka jest bardzo zimno, będzie podkręcał ogrzewanie w domu. Z jednej strony będzie mu ciepło, jeden bok będzie mu ogrzewało tutaj, bo będzie grzejnik na przykład mocno grzał, a z drugiej będzie mu wiało od okna, tak? I to jest też kolejna rzecz, że te okna tutaj są na gazety wstawiane. Więc nawet jak kupicie sobie tutaj dom, warto, słuchajcie, ponieść to ryzyko i po prostu okuć to okno dookoła, to nie jest aż wcale taki duży koszt. I po prostu odpowiednio je zaizolować, bo niestety te izolacje tutaj zazwyczaj nie istnieją, tak? Bo są na tyle słabe, że tam wiatr hula. Tak. I możecie zobaczyć w wieczny dzień, że ja widziałem takie nieruchomości, że po prostu firanki aż się bujały. To w takim wypadku inny jest koszt remontu dla siebie prywatnie, tak? Celując prywatnie, słuchajcie, dom taki 3 bet, ja to zawsze powtarzam,
od 5 do 30 tysięcy funtów, w zależności od stanu nieruchomości. 30 to już jest taki gruntowny remont, że wymieniacie okna, podłogi, drzwi i całą resztę, ściany, wszystko robicie, tak? Ale to jest, słuchajcie, centralna i północna Anglia, nie mówimy tutaj o Londynie. Londyn ma inne koszta, droższe miasta, nie wiem czy w Bristolu będą, pewnie też nieco droższe te remonty. Znaczy Bristol nie jest tanim miejscem, jeżeli chodzi o remonty. Tak jak ja tutaj rozmawiam z wieloma osobami, to widzę, że nieraz w Londynie można zrobić taniejszy remont nawet niż w Bristolu. Więc to też nie jest takie tanie miasto. Więc to też zależy właśnie od miejsca w Wielkiej Brytanii, jakim jesteśmy. Więc koszt w tej nieruchomości? Koszt tej nieruchomości zamknie nam się w kwocie około, nie przekroczymy 2,5 tysięcy funtów, czyli mówimy tutaj o robociźnie i materiałach. Oczywiście, że wiele rzeczy zrobiliśmy też samodzielnie, czyli kwestia pomalowania, położenia tapet i też dochodzi jedna bardzo ważna rzecz, że część wydatków wziął na siebie landlord, czyli jest to kwestia po prostu negocjacji. Tak, okay. Tak, ale nie jest to dużo. Tak, zobaczmy Mirek, jeszcze, jeżeli chodzi o łazienkę, w łazience tak samo, odmalowaliście po prostu? Łazienka to jest kwestia przemalowania, położenia nowego lustra, pomalowane fugi, odświeżenie, rolety, nowy klosz. Tak, więc to ma być czysto i na biało. Wygląda. Plus gdzieś na ścianach właśnie wykładziny i tu jest kolejne Więc na górze mamy raz, pomieszczenie. 2, 3 pokoje. Tutaj mamy 3 pokoje na górze, czyli 3 sypialnie, plus mamy 2 reception room na parterze. I tutaj z tym domem jest taka ciekawa historia, bo normalnie ten dom, tego typu domy wykorzystujemy jako po prostu domy pod HMO, czyli wynajem na pokoje, czyli tu byśmy mieli normalnie 4 pokoje, więc w takiej sytuacji te pokoje już by były umeblowane, czyli byłyby łóżka, byłyby szafy. Tak. Natomiast ponieważ ten dom znajduje się w artykuł 4 i dlatego trochę się biliśmy z myślami, czy w ogóle wynajmować ten dom, czy sobie odpuścić, natomiast kuchnia nie jest na tyle duża, żeby spełnić wymogi i wystartować chociażby o licencję, natomiast dzięki temu, że tam dom był zaniedbany, agencja nie radziła sobie z wynajmem. Wcześniej się kontaktowaliśmy z landlordem, później landlord do nas wrócił i zadał pytanie, czy byśmy tego domu nie wzięli i ponieważ mamy niską cenę wynajmu, więc stwierdziliśmy, ok, weźmiemy i po prostu mamy takie dwie koncepcje, albo ponieważ zgłosiła nam się jedna firma, która chce wynająć cały dom, albo też wynajmiemy w całości po prostu parze, czy też rodzinie z dzieckiem i tutaj rzeczywiście to też finansowo powinno nam bardzo dobrze wyglądać. Czyli słuchajcie, jesteście po prostu typowym pośrednikiem, tak? Bierzecie nieruchomość od kogoś, kto sobie z tym nie radzi i takich jest cała masa osób. Cała masa, słuchajcie. Jak ja byłem jeszcze na etacie, to ja miałem na swojej zmianie Anglika, który kupił swój pierwszy dom na wynajem. Wynajął go siostrze. Siostra prowadziła się z 2 psami. Psy cały dom podrapały, pogryzły, poniszczyły wszystkie meble, wykładziny. I on zrezygnowany, bo siostra nie chciała za te szkody zapłacić, on zrezygnowany sprzedał ten dom i sprzedał go jeszcze ze stratą, bo kupił go po cenie rynkowej, czyli kupił go na górce tam, cenowej u siebie, a żeby go odsprzedać to był krótki okres czasu, to musiał zejść z ceny i musiał dopłacić. Tak więc są takie przypadki, że ktoś sobie totalnie nie radzi, ale on zrobił wszystkie możliwe błędy, jakie mógł. Sam sobie tak naprawdę to zgotował. On jest sam sobie winny, a nie tak naprawdę jego siostra. Tak? Jeżeli bierzesz coś, co jest obarczone wysokim ryzykiem, no to licz się z konsekwencjami. Więc to jest przypadek, gdzie człowiek na przykład kupił, chciał być landlordem i mu to nie wyszło. Ja się go zapytałem, mówię, no dobrze, ale mógłbyś komuś obcemu wynająć, tak? I zrobić odpowiednie sprawdzenie, odpowiednio dobrać tenanta i mógłbyś mieć fajny naprawdę dochód. No to stwierdził, że jeżeli siostra mu takie coś zrobiła, to dopiero co by zrobił ten obcy człowiek, tak? Więc to jest takie, słuchajcie, myślenie, które się mija z rzeczywistością, bo oczywiście jeżeli waszym tutaj głównym punktem jest to, żeby ktoś po prostu miał na czynsz i w ten sposób wynajmujecie komuś dom, mieszkanie, pokój, no to wtedy musicie się liczyć z konsekwencjami, ale jeżeli czynsz jest dopiero na którymś miejscu, a najpierw trzeba sprawdzić lokatora, czy pracuje, jaka to jest osoba, porozmawiać, czy wy się czujecie bezpiecznie z takim lokatorem, to wtedy już tak naprawdę ale to jest tak Dawid, jak mówisz, ryzyko spada. Bo jest tak, jeden z naszych domów, który wynajęliśmy od landlorda, bo ludzie często się pytają, ale jak to jest, czemu landlordzi wam wynajmują, wy wynajmujecie na pokoje, czemu sami to nie robią? Dokładnie. Jeden z naszych landlordów
wynajmował dom, który my teraz wynajmujemy na pokoje, on go samodzielnie wynajmował na pokoje. Jemu to nie szło, on dopiero później mi się przyznał do tego stopnia, że jeden z tenantów zniszczył mu tak pokój, że po prostu sufit mu się zaczął zapadać z uwagi na to, że on nie wietrzył i suszył po prostu wilgotną bieliznę tam w tym domu. My ten dom mamy już, teraz będzie 3 lata. Nic się takiego nie dzieje. Dom jest w bardzo dobrym stanie, bardzo nam się dobrze wynajmuje. Czyli to mi pokazuje, że jeżeli wiemy, co robimy, wiemy, jak właśnie znaleźć tenantów, zweryfikować, jak wybrać tych właściwych ludzi, przyłożymy do tego właśnie akcent, to później po drugiej stronie tej pracy jest zdecydowanie mniej. Ja mam podobną historię, gdzie kupiliśmy nieruchomość po tutaj brytyjskich landlordach, którzy kupili dom na aukcji, zrobili go na HMO, bardzo słaby, bardzo niskie EPC, dom był bardzo zimny. Był po prostu źle wyremontowany, wpakowali kupę pieniędzy w remont, zaczęli go wynajmować na HMO, dostali licencję i nie poradzili sobie i później po 2 latach od momentu, kiedy go zakupili, sprzedali mi go taniej niż sami w ogóle za niego zapłacili, a jeszcze włożyli pieniądze w remont. I nam ta nieruchomość już działa też ponad 2 lata i działa rewelacyjnie, nie było tam dnia przestoju. Cały czas jest wysoki poziom, ale to też jest kwestia utrzymywania, bo słuchajcie, bajka typu, ja uwielbiam to słowo, wolność finansowa, nie istnieje nic takiego jak wolność finansowa, to tak wam po prostu mydlą ładnie oczy, bo i tak nawet jak macie ten dochód, jeżeli to są single-lety, czyli wynajmujecie całe mieszkanie czy dom dla rodziny, i tak, słuchajcie, jest takie przysłowie, pańskie oko konia tuczy. I trzeba raz na jakiś czas sprawdzić, czy wszystko z tym domem jest ok. Chociażby po to, żebyście nie mieli historii, że ktoś zrobi wam plantację marihuany i wezmą was tutaj pod lupę, że wy macie coś z tym wspólnego i bank wam wypowie umowę i odbierze dom. Wy jako landlord oczywiście macie prawo robić inspekcję domu, a nawet no, wypadałoby, żebyście robili to obowiązkowo. W przypadku HMO to obowiązkowo musicie robić inspekcję, bo musicie sprawdzać chociażby smoke alarmy, tak? Czy wszystko jest tak jak powinno, tak? Żeby było po prostu bezpiecznie w nieruchomości. I jeżeli ktoś ignoruje to, bo mu powiedzieli, bądź napisali w jakiejś książce, że to będzie wolność finansowa i będziesz całe żył życie... To jest inwestor, nic nie robi. Nic nie robiącym inwestorem, no to od razu ci powiem, że ten biznes ci nie wyjdzie, tak? Nie jest to etat 8 godzin dziennie, to jest właśnie ta różnica, ale od czasu do czasu trzeba sprawdzić, czy wszystko tak, ale to wychodzi na dobre, tak? Tak. Po pierwsze, nawet czy tą nieruchomość kupimy, czy tą nieruchomość od kogoś wynajmiemy, dbajmy o nią. Jeżeli o nią zadbamy, wiemy, co tam się dzieje, ludzie widzą, że po prostu czuwamy nad tą nieruchomością, coś drobnego się zepsuje, my to naprawimy i też inaczej wyglądamy z uwagi na to, że często jest tak, że ludzie przychodzą i narzekają, że no mają landlorda, coś się zepsuło, mija drugi, trzeci miesiąc i on tego nie naprawia, tak? Już nie mówię o tym, że drobnej rzeczy jak nie naprawi, to później pojawia się większy problem. Więc teraz zawsze domino. Kilkadziesiąt funtów czy 100 funtów zapłacić, nie ma problemu. Tak jest. Wszyscy a jest zawsze, słuchajcie, domino, zawsze jest mała i gdzieś rzecz, gdzieś coś cieknie, gdzieś coś innego się psuje i później zawsze, za każdym razem, jak nie zlikwiduje się tego w trybie natychmiastowym, to zawsze jest domino, że to ciągnie na przykład kolejne rzeczy, na przykład gdzieś jest wyciek, potem gdzieś trzeba całą ścianę robić, bądź gdzieś będzie zwarcie, coś innego się gdzieś przypali i zawsze robi się domino, jeżeli od razu nie reagujemy, jest domino. Dokładnie, ja tu jeszcze dodam jedną rzecz, że są ludzie na przykład, bo ja nie jestem budowlańcem, tak? Ja pomaluję, położę tapetę, ale korzystam z pomocy osób, które się na tych rzeczach znają bardzo dobrze. Dziękuję tutaj Mateuszowi za pomoc i za fachowość. I taka osoba po prostu wie, jak to zrobić, wie, jak na przykład jakiś problem rozwiązać, że rzeczywiście okazuje się, że nieraz to jest godzina, 2-3 godziny pracy i mamy po prostu temat załatwiony. Ja was, słuchajcie, nie chcę straszyć, tak? Bo na początek, jeżeli wy sami będziecie chcieli budować ten biznes, wy sami się do tego będziecie chcieli przykładać, więc jest takich parę powiedzeń, tak? Że jak własny biznes budujesz, to potrzebujesz 25 godzin na dobę. Dlaczego 25? Bo trzeba godzinę wcześniej wstać, tak? A jak to Adam ostatnio, tutaj pozdrawiam Adama z Bristolu, rozmawialiśmy na telefonie, wspomniał, że właśnie, i to jest, słuchajcie, ja wam powiem na swoim przykładzie, że tak to działało u mnie. Pierwsze 5 lat to jest strasznie po prostu, no kolokwialnie powiem, słuchajcie, przepraszam za słowo, zapieprz, tak? Pierwsze 5 lat tak to działa. Jeżeli wy chcecie zbudować biznes na tyle skalowalny, żeby stać was było na pracowników, którzy się tym biznesem zajmą. I to jest tak jak właśnie z tym bambusem. Tak jak bambusa, ktoś zajmuje się plantacją bambusa, to przez te parę lat, nie wiem czy właśnie też nie przypadkiem 5 lat, bambusa się nie podlewa, a potem nagle ten bambus wystrzeli. Tak samo jest, słuchajcie, w biznesie. Ja przez 5 lat
miałem tak naprawdę, no tyrałem strasznie, było tak naprawdę na 2 etaty. A później już pojawił się pierwszy pracownik, drugi, trzeci, czwarty, szósty i w tym momencie ja mogę być dzisiaj tutaj w Bristolu i wiem, że u nas wszystko świetnie działa, tak? Wiem, że ktoś rozmawia z kancelem, ktoś rozmawia z przełączami, wiem, że ktoś pilnuje remontów, wiem, że ktoś pilnuje najmu, wiem, że ktoś odpisuje na maile, ale to jest pewien etap, który ja sobie zbudowałem, które Wy też możecie sobie zbudować, nie musicie. Można zrobić inną właśnie strategię, że po prostu wiele osób też to robi, że po prostu buduje do tylu, ile są w stanie sami się tym zająć. Wystarcza im to znacznie na życie, w ogóle nie potrzebują więcej, bo już mają nadto i zatrzymują się na tym. I też są szczęśliwi, mają potem jakieś swoje hobby. Niektórzy niestety budują pierwsze portfolio, mamy takich absolwentów sporo, mają 6, 7, 8 domów i się wypalają i nie wiedzą co dalej, bo już nie pracują i nie mieli pomysłu na to, co będzie jak odejdę z etatu. Nie mieli pomysłu i teraz odeszli z tego etatu i nie wiedzą co mają dalej ze sobą robić, więc już dzisiaj myślcie, jeżeli jesteście na etacie, co wy będziecie robić dalej, tak? Czy będziecie dalej ten biznes rozwijać, a może się skupicie na jakimś hobby? Warto mieć już ten plan awaryjny, co będzie jak odejdziemy z etatu. Tutaj Dawid jeszcze bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, bo tak jak Ty masz osoby, z którymi współpracujesz, które po prostu działają, czyli Ty możesz być gdzie indziej, te osoby coś innego robią i pewna konsekwencja też, bo ja widzę, my to teraz obserwujemy. Na początku no to zawsze jest najtrudniej, tak? Te pierwsze miesiące, negocjacje, rozmowa z landlordami, ale w pewnym momencie jest taka sytuacja na przykład, że nagle po prostu dzisiaj jestem w Liverpoolu, dostaję telefon, okazuje się, że na przykład tak jak nasza tutaj partnerka Ewelina zadziałała, dostała po prostu kontakt i nagle jest dom do wynajęcia, tak? Czyli po pewnym czasie, jak uruchomi się cały ten proces, to nagle nie wiemy skąd i te domy się pojawiają. To zupełnie inaczej wygląda. I tak jest ze wszystkim, jest z agentami, z okazjami inwestycyjnymi, później jak już się damy poznać, kupiliśmy jedną, drugą, trzecią, piątą nieruchomość, sami dzwonią i to jest po prostu budowanie też marki osobistej. Powiedz mi, Irek, jakiego rzędu zyski tutaj będziesz miał? Ja wiem, że to nie będą takie zyski, jak masz przykładowo nieruchomości swoje na HMO, ale będziesz miał tutaj mniej pracy na pewno. Tak, tu na pewno mniej pracy z uwagi na to, że tutaj po prostu będzie mniejsza fluktuacja, jeżeli chodzi o wymianę osób, bo też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli wynajmujemy pokoje, to jednak ta fluktuacja jest większa niż całą nieruchomość. Nie będziemy mieli tutaj też sprzątania co 2 tygodnie, ponieważ wynajmiemy całość. Nieruchomość jest wynajęta za 950 funtów. To ty płacisz landlordowi? My płacimy landlordowi 950. Udało nam się wynegocjować umowę też bez depozytu, czyli nie zapłaciliśmy depozytu. Umowę też mamy tak skonstruowaną, że pierwsze 2, tam nawet ponad 2 tygodnie dostaliśmy takiego terminu, gdzie mieliśmy czas na przygotowanie nieruchomości, czyli a nie musieliśmy płacić. Czyli na dzień dzisiejszy mamy 8 luty, a czynsz, czyli ten zegar, kiedy będziemy płacić czynsz, zaczyna nam bić dokładnie 15 lutego. Czyli mamy jeszcze tydzień czasu, żeby zrobić viewingi i tutaj jeszcze bardzo, bardzo też istotna rzecz, że czynsz płacimy nie z góry landlordowi, tylko z dołu. Czyli wygląda to w ten sposób, że 15 lutego rusza umowa, więc pierwszy czynsz będzie do zapłacenia 15 marca, który zapłaciliśmy przy odbiorze kluczy, czyli od dzisiaj następny czynsz do zapłacenia 15 kwiecień. Teraz ja Wam takiego tipa tylko dam. Wy płacicie z dołu, ale Wam mają płacić z góry. To jest taka zasada, tak? Bo ty lokatorom nie pozwalasz z dołu płacić. Nie, wszyscy płacą tak jak każdy płaci za wynajem nieruchomości. Więc zobaczcie, taka trochę hipokryzja, tak? Że sam Irek płaci od dołu, czyli dopiero po upływie terminu, a kasuje od góry. Ale tak to powinno być. No to jest, słuchajcie, biznes, tak? Więc trzeba negocjować tak, żeby dla siebie jak najlepsze warunki właśnie jest zdobyć, zawsze tak? win-win sytuacja, czyli po prostu landlord ma osobę, która opiekuje mu się nieruchomość, a my mamy czas na to, żeby spokojnie przygotować dom do tego, żeby on się nadawał do wynajmu. Dom robimy w takim standardzie, że ludzie chcą tu mieszkać i po prostu mamy 3 strony zadowolone. Irek, bo wiesz co, no ostatnio odwiedziliśmy Ciebie w Liverpool, przenieśliście swoje centrum życia do Liverpool i teraz jesteśmy znów w Bristolu. O co tutaj chodzi, tak? Czemu znów Bristol, a nie na przykład rent to rent Liverpool? Jaka jest różnica pod tymi miastami? Kilka powodów, to znaczy tak, naszym celem jest to, aby tutaj na południu, tu gdzie zaczęliśmy, czyli Bristol, Weston robić rent to rent. Jest to bardzo dobre miasto, jeżeli chodzi o tą strategię, bardzo dobre ceny wynajmu nieruchomości na pokoje, dobre obłożenie i dobrzy tenanci, a Liverpool z uwagi na to, że ceny nieruchomości w
Liverpoolu, no porównując chociażby do Bristolu, są zdecydowanie tańsze, a co to powoduje, że po prostu zwroty z tej inwestycji są w tym momencie większe, czyli mniejszym nakładem kapitałowym możemy po prostu kupić dom w Liverpoolu i wynająć i mieć z tego dobry zwrot, czyli łączymy te dwie strategie i działamy dzisiaj na dwóch rynkach. Głównie Bristol to rent, a Liverpool inwestujesz nadwyżki swojego kapitału i kupujesz tam nieruchomości. Tutaj, słuchajcie, chciałem Wam też zaznaczyć, to nie jest tak, jeżeli jeszcze nie zajmujecie się tym biznesem, że zaraz osoby, które mieszkają na pokoju, to będą jacyś kryminaliści. To są często specjaliści, profesjonaliści, którzy na przykład nie chcą żyć pod kurek, czyli wynajmują drogi dom, mają auto na leasing i tak naprawdę żyją od wypłaty do wypłaty, tylko chcą zacząć oszczędzać, budować nadwyżki swojego kapitału, po to, żeby na przykład kupić sobie w przyszłości dom dla siebie, tak? Więc często to są właśnie też tacy klienci i tutaj też macie bardzo dużo specjalistów, tak? Mamy osoby, które pracują chociażby w Airbusie, pracują tutaj w Southmead Hospital, mamy inżynierów właśnie z Airbusa, to są bardzo często, widzę, Hiszpanie i jest też tak, że właśnie relacja ceny pokoju w Bristolu do chociażby studia, wynajęcie studia plus rachunki już powoduje na tyle wysoki koszt, że wielu osobom, które są singlami, mieszkają samodzielnie, im się bardziej opłaca wynająć pokój, oni wtedy szukają po prostu dobrej jakości pokoju i co ważne, co ja obserwuję, też patrzą, kto mieszka w tym domu, czyli jeżeli my dbamy o dobór ludzi, którzy będą mieszkać w tym domu, to ludzie sobie to po prostu cenią, zostają, jeżeli nie muszą, to się nie przeprowadzają. Więc tak, tak jak wspomniano, zysk tu będzie na pewno mniejszy, ale mniej pracy. Jakiego rzędu zysków tutaj będziesz oczekiwał? Liczymy, że 400-450 funtów miesięcznie powinno nam zostać z tej, nieruchomości. Więc tak naprawdę, słuchajcie, to też nie jest wcale zły wariant, bo tak, włożyłeś w to pracę 2 tygodnie, może nawet ponad, nawet niech będzie 3 tygodnie, masz umowę na 5 lat, swojego kapitału włożyłeś to 2,5 tysiąca funtów, tak, plus swoją pracę. I już tak przez pierwsze 5 lat prawdopodobnie, żeby nie było tam żadnych przeskoków, zawsze mogą być, słuchajcie, to jest statystyka też, jak im więcej nieruchomości będziecie mieć, tym będzie większa szansa, że na którejś coś pójdzie nie tak. Ale jakby nie patrzeć, no to 450 to jest bardzo dobry dochód. Tak, przez najbliższe 5 lat, na czysto. I czas i pieniądze przeznaczone na tą inwestycję, a później obsługa tej nieruchomości będzie zdecydowanie mniejsza. No i w tej zabawie chodzi o to, żeby tak naprawdę, tak jak mamy takie, można powiedzieć przysłowie, kury w kurniku i mamy więcej kur, tym mamy więcej jajek, tak? Dokładnie. I tutaj świetnym przykładem są Twoi absolwenci z Walii, którzy mają po roku czasu mocno wystrzelili, złapali tam bardzo fajną landlordkę chyba z Korei, która dała im fajne całkiem nieruchomości w zarządzanie i oni zarabiają 72 tysiące funtów rocznie po roku czasu, tak? Dokładnie, mamy kolejnych, którzy po kilku miesiącach mają już 4 nieruchomości. I też się bardzo dobrze rozwijają. Więc słuchajcie, landlordów jest w tym kraju 2,6 miliona ponad, z czego no masa to są landlordzi z przypadku, tak, że no właśnie powiedzieli im you can do it, zamiast how to do it, to im powiedziano you can do it, kupujesz, malujesz, wynajmujesz, niczym się nie przejmujesz, więc to nie jest tak do końca, bo trzeba też umieć tych lokatorów dobierać, trzeba się kierować pewnymi tutaj parametrami. Wtedy to rzeczywiście tak działa, tak? No ale wiele osób nie podchodziło do tego w ten sposób i nie potrafią tego robić, tak? I szukają właśnie takich osób jak Irek, które mogą zrobić ten rent-to-rent. Ja osobiście zaczynałem na północy, więc u mnie te nieruchomości są znacznie tańsze, więc my zaczęliśmy od razu, będąc na etacie, inwestując, kupując te nieruchomości, bo to nam zajmowało 100% naszego czasu i na ten rent nigdy się nie skusiliśmy, ale tak jak tutaj są ludzie w Bristol, Londyn, Oxford i nie tylko, bo też można to robić na północy, chcą mieć dodatkowy dochód, to ten rent jest świetną strategią. Powiedz mi, Irek, czego się można dowiedzieć właśnie na przykład na Twoich warsztatach w rent? Jeżeli chodzi o moje warsztaty są poprowadzone bardzo praktycznie, czyli to nie jest, ja to zawsze nazywam, nie jest to Discovery Day. Na zasadzie wejdziesz i dowiesz się, że jest świetna strategia, a później zastanawiasz się, jak zacząć, co masz zrobić. Warsztaty są poukładane w taki sposób, gdzie zaczynamy od samego początku, uczymy podstaw, pokazujemy nawet, jak zarejestrować firmę, gdzie należy się zarejestrować, jakie koszty należy podnieść, uczymy
która nieruchomość nadaje się dokładnie do tej strategii, jak liczyć, czyli jest kalkulator, co jest bardzo, bardzo istotne i bardzo ważna też kwestia związana już z kontaktem i chociażby z wykonywaniem telefonów, jak dzwonić, jak komunikować się z landlordem na etapie pierwszego telefonu, jak z agencją i jak później poprowadzić tą rozmowę krok po kroku, tak aby było wielkie prawdopodobieństwo na to, żeby ktoś chciał z nami podpisać taką umowę, jak negocjować warunki, żeby właśnie te warunki były na tyle dla nas też korzystne, żebyśmy nie musieli angażować dużego kapitału i oczywiście cały temat dotyczący już wyszukiwania tenantów, sprawdzania, weryfikowania, zarządzania nieruchomością. Warsztaty kończą się tym, że dostarczamy wszelkie dokumenty, czyli prawnie przygotowana umowa, materiały marketingowe, kalkulator, czyli podsumowując, mówiąc krótko, taka osoba jest przygotowana do tego, żeby po prostu zacząć iść. A nie przysłowiowo nagrzana tutaj tylko wizją plaży, palmy i że nic nie będziesz robił. Trzeba tutaj pracować, tak? Ale jak pracujecie, skupiacie się na tym, robicie to dobrze, są z tego owoce, tak? Irek jest, słuchajcie, naprawdę świetnym przykładem tego, co sam tutaj mówi, sam zaczął robić, bo ja pamiętam, my się spotkaliśmy pierwszy raz na spotkaniach Asbir Investors w Bristolu, gdzie ja występowałem. I wy wtedy razem z Ewą byliśmy na spotkaniu, słuchaliśmy wtedy Twojego wystąpienia, pamiętam, i to były nasze początki, gdzie zaczynaliśmy, gdzie też szukaliśmy własnej drogi i też zastanawialiśmy się, jak ugryźć te nieruchomości, wiesz, pracując, zarabiając, no powiedzmy jakieś tam pieniądze nie za duże, przy cenie nieruchomości bardzo wysokiej. No i zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy. Tak, no i dzisiaj, słuchajcie, jest świetny efekt, bo Irek raz dalej kontynuuje strategię rent to rent, plus kupuje z tego rent to rent, kupuje własne domy, tak? Więc widać, że opłacało się, już nie pracujesz na etacie, jesteś tak naprawdę sam sobie już gospodarzem, tak? Dokładnie tak. I to jest, słuchajcie, najpiękniejsze. To jest, słuchajcie, dla mnie to był najbardziej motywującym celem, było dla mnie, żebym ja był sam sobie gospodarzem i praca, jaką wkładam w swoją działalność, to ja z tej pracy zbieram 100% tych moich owoców. Czyli tak jak ja zrobię, to jest moje. A jak ja coś zrobię źle, to sam sobie jestem winny i nie muszę wtedy winić całego świata dookoła, tak? A będąc na etacie, to mnie często bolało, bo nawet dużo bardziej się wykazując, to menadżer też jest tam na etacie. Jego tak naprawdę nie interesowało, to nie był jego własny biznes, co innego jak jest mały biznes, gdzie jest właściciel i już widzi tych wszystkich, którzy pracują i potrafi to docenić, bo wtedy utrzymuje dalej wysoką wydajność. No ale jeżeli jest duża firma, są menadżerowie, team liderzy, dyrektorzy, to nie jest ich firma, oni po prostu chcą swoje odbębić i wy się wykazujecie, tak jak ja pamiętam w moim przypadku było i tak naprawdę nic z tego tak naprawdę więcej nie masz, tak? Włożyłeś dużo więcej pracy, nic nie masz, ale jak dasz trochę mniej pracy, to już na pewno będziesz na dywaniku. To już jest problem, później była taka sytuacja, wiesz, jak jeszcze pracowałem, budowałem biznes, że nagle mam pewne rzeczy do zrobienia i po prostu, wiesz, chcę sobie poprzekładać pewne godziny w pracy i się nie da, tak? I nagle po prostu człowiek siedzi, liczy i tak naprawdę po której stronie są pieniądze i tak, i którą ścieżką chcesz pójść. Więc słuchajcie, podsumowując, Irka warsztaty możecie znaleźć na stronie www.dowbushproperty.com, zakładka rent to rent. A dla tych, którzy, słuchajcie, będą chcieli przyjść wcześniej, kiedy będzie jeszcze przykładowo lockdown, bo dalej jesteśmy w takim etapie naszej historii tutaj ludzkości, że nie wiadomo, kiedy będą dostępne te spotkania tradycyjne w hotelach, gdzie możemy się spotkać, spędzić ze sobą 1, 2, 3 dni i porozmawiać. Na dzień dzisiejszy, jeżeli dalej będzie lockdown, spotkanie będzie robione online, więc możecie bezpiecznie z domu sobie przeprowadzić warsztaty z Irkiem. Takie spotkania są do późnych godzin, na wszystkie pytania są odpowiedzi, plus ekstra dużym bonusem jest tego spotkania to, że macie nagranie z takiego całogodniowego warsztatu, do którego zawsze możecie wrócić przez tak naprawdę do końca swojego życia, tak? A osoby, którym najbardziej zależy na tym, żeby spotkać się fizycznie, dalej będą mogły przyjść na najbliższe fizyczne warsztaty, czyli jeżeli odbędą warsztaty online, będą mogły przyjść jeszcze raz na te same warsztaty, jak tylko będą możliwe, załóżmy w hotelu, żeby spotkać się fizycznie. Czyli będą mogli powtórzyć to, ale oczywiście już za małą, niewielką, drobną dopłatą, dlatego że chcemy być pewni, że na pewno przyjdzie jeszcze raz, z tego względu, że musimy opłacić hotel, opłacić całą ekipę, opłacić wyżywienie i nie chcemy po prostu, żeby ktoś zabukował, a potem nie przychodził, tak? Więc będzie mógł przyjść drugi raz, ale już po prostu za niewielką kwotą administracyjną, tak? Więc to jest, słuchajcie, taki bonus.
Śledźcie na bieżąco Irka Historia oraz również Irka Absolwentów. Ja jeszcze raz dziękuję za bardzo. zaproszenie i Wam życzę samych sukcesów. Pozdrawiam Was. Cześć! Do zobaczenia.